latach 60. podobno tam, gdzie jest muzeum teraz, był jakiś ośrodek wczasowy dla MSW. Był, wojsko było, koszorowało. A zaraz, poczekaj pan. Dobra. Zawołam właściciela cukiernia, to dużo jest. Stasiek! Chodzi o 60 rok i co było? Nie kojarzy pani czegoś takiego, że tam ludzie Nie. na wakacje przyjeżdżali? Na wczasy? No. Niemożliwe. Niemożliwe. O, to już ciężko panu znaleźć. Kogoś, kto pamięta? Tak, ja pamiętam, ale to będzie panu ciężko znaleźć. Od razu mówię. Nie, tego ja się nie kojarzę. Obóz tak, ale ośrodka wczasowego nie kojarzę. A jeżeli taki był, to co pani myśli o tym? To na pewno nie, ośrodkach by się nie zgodzili na to, żeby był. Piękne pierwsze wrażenie, wspaniałe, łabędzie pływają na stawie, przed pięknym budynkiem komendantury. Od dzisiaj jesteście już numerem. Nazwisko i wasze sprawy prywatne zostały poza drutami. Funkcje najważniejsze sprawowali tak zwani zieloni, to znaczy kryminaliści niemieccy. Ten blokowy to prowadził gimnastykę taką, żeby wykończyć jak najwięcej więźniów. Głód był tak straszny, że ja próbowałam pasek rzucić, ale bo tak dużo osób to robiło. Potem już się nie chciało jeść. Miałam takie odczucie, jakby się położyć w mrowisko. Tyle tam było pcheł, tyle tam było pluskiew. Pamiętam taką historię, dwóch takich młodych Rosjan uciekło. Jak go chwycili, szubienicę przywieźli. Widziałem SS-mana, jak skakał po klatce piersiowej tak długo więźnia, aż mu krew tryskała ustami. Kazali ubrać się tylko w slipki i olbrzymia sterta ubrań wertować kosztowności po żydowskich ciuchach. No to dosłownie taki stos było tych różnych zegarków, pierścionków, wszystkiego. Człowiek się zawsze bał, że w razie czego to mogło w łeb strzelić, to było bardzo łatwo. No wszystko było bardzo, bardzo, bardzo męczące. Niemcy mieli kuchenkę swoją, no to ona, jak oni tam te kości nie objęli, to nieraz przyniosła komuś tam rzuciła, ale człowiek lizał te kości. Taką kość złapałam, więc włożyłam sobie tu w rękach, a w tej kości jest mózg taki, trochę słodyczy. To więc palcem sobie tak wydłubiwałam od czasu do czasu, żeby gdzieś troszeczkę inny smak do żołądka doszedł. W tych pasiakach te Żydówki poszły na to kopanie rowów i wróciły po 2 miesiącach, chyba to było w strasznym stanie. One już nie mogły chodzić o własnych siłach. Jak żeśmy zobaczyli, furmanka za furmanką, Niemcy uciekali. Przyjechało 3 Sowietów, konno. Się zakręcili koło bramy. Jeden z nich grał na akordeonie. Ja się pytam, mama, co tak cichutko? Nie strzelają. Mówi, dziecko, koniec wojny. Ja się rozpłakałam. To były takie chwile i smutne, i płaczu warte, że naprawdę popłakaliśmy się wszyscy. Nie ma siły bata, która by mogła wyrównać krzywdy, chyba jakie to zdałem w swoim życiu nędznym, prawda? Śni mi się obóz, śni mi się to wszystkie przejście. Wstaję, jestem mokry. Już bardzo często mi się to zdarza. I to chyba to śmierci dostanie.
Dobry. Na terenie Stutthofu po wyzwoleniu, w cudzysłowie, po 9 maja urzędowali Rosjanie, jednostki Armii Czerwonej, które wykorzystywały go pod kątem i gospodarczym, jako magazyny, jako zaplecze. Rosjanie dysponowali tym terenem do listopada 1945 roku. Wtedy przyszły tu polskie jednostki administracyjne. Polska gmina, która już wtedy istniała, zarządziła, że tym terenem zaczął się zajmować Wojewódzki Urząd Ziemski, czyli Skarb Państwa. W ten sposób jesienią 1945 roku na terenie Stutthofu pojawiły się państwowe zakłady samochodowe i różne inne instytucje, które de facto wykorzystywały teren obozu bardzo utylitarnie, mieszkając tutaj, pracując, ale też rozbierając pozostałości. No tam tylko tyle, co tam ludzie mówili, nie? Że tam ten obóz był. Baraki rozebrali. Cegły wywozili, bo to było na wapno murowane, bo cementu nie dawali, to czyścili i samochody i do Gdańska, starówkę w Gdańsku zbudowali z tej cegły, budowali. Ludzie, którzy tutaj przyszli, zamieszkali, czy w ogóle pracowali, byli w ogóle bezrefleksyjnie odnosili się do tego miejsca, byli z nim w ogóle niezwiązani. To powodowało, że teren byłego obozu, miejsce, gdzie cierpiały tysiące ludzi, gdzie tysiące ludzi też i ginęły, nie miał godnego upamiętnienia. To powodowało rozbiórkę baraków, to powodowało bezmyślne wywożenie stąd sprzętów. W 1946 roku wiosną jest proces stutthoski, to jest kwiecień-maj 1946 roku, kiedy jest olbrzymie zainteresowanie mediów ogólnopolskie Stutthofem. To wykorzystywali też więźniowie, zaczęli pisać listy do różnych instytucji, do premiera ówczesnego. W 1947 w maju więźniowie oficjalnie otrzymali od władz państwowych, od rządu, od ministerstwa przyzwolenie na zarządzanie tym terenem, na administrowanie go. Związek nie poradził sobie z zarządzeniem i z opieką nad tym terenem. Cały czas przychodzili tu ludzie, którzy dewastowali go dalej, rozbierali. Tam wszystko rozszablowane było, nie? Te buty, to wszystko to było na zewnątrz, nie? I te piece krematoryjne to były też niezabudowane. W 1948 roku nikt już nie myślał o upamiętnieniu, o przywróceniu części muzealnej w jakiejś takiej formie. Władza zdecydowała się na przekazanie całości tego terenu w zarząd Lasów Państwowych. W maju 1949 roku Lasy Państwowe przekazały na rzecz Wojsk Ochrony Pogranicza, podległych Ministerstwu Bezpieczeństwa Publicznego. Ten zapach straszny był, nie? Nie mogłem się skojarzyć, co to było, to chyba w tych barakach tam, nie? Jak zobaczyłem
te piece i te łoża, co wkładali, o Jezu, najgorsze co mogło być. I ta sterta tych butów, o, taka hałda, mówię panowie. Pokoje były, nie? W tym dużym budynku, co jest, co stoi. No, warunki były niezłe. Jak na wojsku, to były niezłe. Ale tylko mówię, że ten zapach, to ja tam czułem, że to coś nie tak, bo to nie wiem, czym to tak zalatywało, ale... Najgorzej było patrzeć na te łoże, co kładli i wsuwali do pieca. Na setkach stron w ogóle dziennika działań tej jednostki, która tutaj stacjonowała, nie widać w ogóle wzmianki o obozie koncentracyjnym, który był tuż obok. W oficjalnych dziennikach, sprawozdaniach, ilustracjach jest tylko zawsze koszary, jednostka i tak dalej. Natomiast to, że ten obóz był, to wiedzieli wszyscy żołnierze, którzy tu stacjonowali. Zajęcia i tam. Wszystko ich nie interesowało. Tam kupę przecież było wojska, później było te 2 lata chyba te wczasy. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych miało tam. To chyba tam miało WSW, chyba. Nie? Chyba ośrodek czasowy, to mi się wydaje. W 1958 roku jednostkę dyslokowano. Duża struktura komendantury i w ogóle tego zaplecza, które wykorzystywało wcześniej wojsko, posłużyła bardzo szybko do stworzenia tutaj idei ośrodka wypoczynkowego, tego samego ministerstwa, czyli ośrodka w czasów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. W kwietniu 1998 roku urzędnicy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych oficjalnie przekazali z rąk struktury Wojsk Ochrony Pogranicza na rzecz Departamentu Ochrony Zdrowia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych całą tą strukturę z przeznaczeniem na ośrodek wypoczynkowy dla MSW, dla milicjantów, członków Służby Bezpieczeństwa itd., itd. Razem z dziećmi mieli tutaj przyjeżdżać na turnusy w lipcu i sierpniu przez 2 miesiące w roku. To było zaskoczeniem tak, że to się stało nagle, że jest ośrodek. Ni stąd, ni zowąd. Naraz patrzymy kurde tego i dom wczasowy. I dla nas, dla młodych ludzi to było fajne, bo było gdzie się w sezonie pobawić. Były młode dziewczyny i tak dalej, coś się działo. Miało tutaj wypoczywać 200 osób w każdym turnusie. A kto tam przyjeżdżał tego, no, to nie wiemy. My się nie interesowali tam tym czasowym ośrodkiem, bo nie było potrzeby takiej. Jest to jest. W 60 roku miałem 18 lat.
pan by się nie cieszył. Tutaj nie było jak te telewizja, dyskoteki, a to były, tam były jakieś dziewczyny, tego się coś działo. Tam nie puszczali, no, podobno, ale tam było urządzone, przecież gestapowcy mieli wszystko, nie? I kuchnię, i wszystko mieli tam. Pokoje. Jesteśmy w korytarzu byłej komendantury SS obozu Stutthof. Dzisiaj jest to budynek administracyjny muzeum. Stan zachowania wejść i pokoi jest podobny do tego, który był w czasach historycznych. Tam były wszędzie parkiety, elegancko, także no jakaś adaptacja. No tą kuchnię, ta kuchnia to już była też. Wojsko miało kuchnię przecież, no także nie wiem, czy jakaś tam wewnątrz była duża adaptacja. Typowy pokój mieszkalny. W czasach obozu mieszkali tutaj podoficerowie. Takich pokojów jest sto kilkadziesiąt w całym tym budynku i w nich można było pomieścić kilkuset ludzi. Trudno powiedzieć o wyposażeniu w czasach wczasowych, bo takich zdjęć nie mamy z wyposażenia tej, ale myślę, że były standardem trochę lepsze niż budynki koszarowe. Przez okien, jak spał, to widział barak. Niektórzy mieli okna na wschód, to może na co dzień nie widzieli, ale ci, co mieli na zachód okna, to przecież widzieli to na okrągło. W nocy, w dzień, i kiedy padało i nie padało, to widzieli to. Kto przyjeżdżał? Ja takie miałem zdarzenie, proszę pana, że tu był syn prokuratora i on dostał ode mnie nawet w mordy, ja byłem ratownikiem. Ja tak mówię panu, jak było. I on tam zaczął się tego, że co on tamtego dostał w mordę i za mocno dostał i potem miałem nieprzyjemności. Tu właśnie była jadalnia, tu była kuchnia po tej stronie. Obsługa to też nie była miejscowa, tylko przyjeżdżało się, pogadało z dziewczynami, jak tam też pokoje mieli gdzieś na poddaszach, tam mieszkała, nie? Te salowe, niesalowe, pomocnice, kucharki. Tam, no. Kelnereczki, proszę pana, obsługiwały. To się mini zaczynało, były bardzo zgrabne dziewczyny. Tu ma pan oryginalne drzwi, tak? Na przykład z czasów jeszcze niemieckich. Oryginalne drzwi, jedne i drugie. Tu jest na przykład herb Gdańska, tak? Jest zatarte SS-mańskie te koło ze znakami. Runy SS były tutaj, tak? Tu jest herb Gdańska i tak dalej. To są normalne, oryginalne drzwi po niemieckie. Stołówka chyba bo stołówka nie wiem, na dole. I te sale, kuchnia chyba w piwnicy była. Bufet był, tak, bufet był, panie, elegancki bufet był. Może pan tam nabyć jakiś koniak, jakiś tam coś, jak szampan, kto tam kiedyś szampana pił. Jakiś mieli grajków, to nie było z tego, z płyt tam jak tego, jakiś grajek był. To była jadalnia dla oficerów w czasie obozu. To mogła być sala balowa? No między innymi pewnie. Łącznie z tarasem, który jest tutaj na zewnątrz i z tym widokiem na fontannę i na ścieżki spacerowe. Ale takie rozrywkowe tego, a co pan myśli, że psalmy grali? Nie, no daj pan spokój. Normalnie do tańca grali. Tak to się zaczynały dosyć wcześnie, proszę pana, bo pamiętam, że jeszcze jak latem to jest dosyć widno do godziny 10, to już wcześniej, na pewno przed 10 się zaczynały, przed 22. To już się zaczynały dancyngi. Oni mieli jakieś tam, przyjeżdżali jakiś artyści, zabawiali ich tam, no wie pan. Tu były stoliki. To była taka letnia jadalnia, tak? Łącznie z tym tarasem, na którym tańczono, tak? Się bawiono, bo to jest według przekazu, to było i na tarasie, i na zewnątrz też to było słychać i widać. No i tu mamy te ścieżki, których dzisiaj nie ma, ale które były, tak? I ławki, i te kwiatki i tak dalej, i tak dalej. Tam łabędzie pływały, proszę pana, elegancko. Bajer. To taka fontanna niby była i tam duży taras jest przed budynkiem, nie? Taki, ale
Nie byłem, nie wiem, w którym miejscu oni tam się bawili. Wyszli na zewnątrz, już widzieli, brama do obozu była, nie? Jeszcze te budki strażnicze stały tam. Płot był drutami. To widzieli. Wieczorki taneczne, czy jak ten... Czy już wtedy są dancingi w latach 60.? Nie pamiętam, jak to się tam nazywało. No ludzie się bawili, no tak jakby się nic nie stało. Tak jakby to normalnie było, piękna sala, tam wszystko jest eleganckie, proszę pana. Takie były na stołach, takie zakąski, że gdzie to u nas w sklepach pan by tego mógł na obrazku zobaczyć. Tego muru już dzisiaj nie ma, ale za tym urzędował jakiś rolnik, który trzymał tam krowy, konie i tak dalej. I świnie. I z jednej strony był hałas, a z drugiej smród. Brama zada była, nie? No i te baraki drewniane już były, kurde, jeszcze były, no i są. Tak jak teraz pan to widzi, ta wieża, która jest po środku, gdzie się wchodzi z tej komendatury, jak pan nazwał, tu na teren obozu, tak ta wieża była, ona była zamknięta oczywiście, ta furtka i śluz. Z tamtej strony nie było w ogóle mowy, żebyś pan doszedł. To było jak koszary, tam jakiś tam wartownik był, jakiś tam ochroniarze. Ja dlatego tam miałem wstęp, bo ja byłem na pół etacie ratownikiem tam. Z jedną tak trochę znałem, to było tam z tego, z Sei nasz. No nie wiem. I to było wszystko tam takie tego, to przyjezdne skądś, nie? Ona tam była chyba pokoje sprzątała. 18, 19, młoda była. Gabrysia czy coś. Wychodzili tak wieczorem, tak już po kolacji, to tak wyszli przed bramę, tam po tym tego. Przy tym płocie, przy obozie, nie? Tam, no. To przy samej bramie, to był sklep Konsumy, to miało wojskowe chyba. Tam było dosyć sporo różnych takich rzeczy, co innych nie kupił nawet, nie? Nie wszystko mógł kupić. Były rzeczy, które trzeba mieć, było talon mieć na jakieś dobre rzeczy. Płyty grające i to takie rzeczy nawet były. Tam zaraz koło tej bramy był ten sklep. Poszedłem kupić płytę, nie? I kupiłem. Nie pamiętam, czy ją to chciałem kupić. A on mnie wcisnął opery jakieś. Ja czy nie, to duża długoręca była taka, nie? Nie, no nad morze chodzili, wodzili ich, nie? No, oni mieli taką wytyczoną trasę, tam jak wychodzili z tego obiektu na tą kostkę i tam jest taka dróżka i prosto nad morze. Plaża była, tylko wstęp był zabroniony. Obstawa była i tam nie można było, no. A było halt. Achtung, bandyten. No. W cywilu, właśnie. W cywilu. Tam byli tacy ochroniarze. Chodzili sobie normalnie w szlipkach. No, było dla nich tylko. I było wyznaczone odtąd, słupki i druty. Ona była naokołkowana, tak wie pan, jakiś sznureczek i tam i rodzinki, tak jak plaża, no bywa. Oni mieli osobno gdzieś tam dalej, między Szczotowem a Stegną, nie gdzieś tam w tym miejscu. Czasowicze, którzy tutaj przyjeżdżali i zaczęli rzeczywiście bardzo mocno przeszkadzać i władzy i przeszkadzać ludziom, którzy mimo wszystko, że nie było tutaj muzeum, przez całe te lata tutaj przyjeżdżali i zwiedzali ten teren. Nie bardzo to pasowało, bo to obóz to kurde taki ośrodek, nie? Ludzie się tam bawili, ludzie się tam śmiali, tam była muzyka i to wszystko nie powodowało skutecznej atmosfery do upamiętnienia, do oddania charakteru tego miejsca. To było potworne barbarzyństwo to było. Nieuszanowanie niczego. W końcu lat 50. zaczęły się pisma i skargi wysyłane do
do różnych ministerstw, szczególnie właśnie do tych zarządzających tym ośrodkiem wypoczynkowym. Ja tak sobie potem tak myślałem, że jak to cholera można było coś takiego robić na cmentarzu. No na cmentarzu, gdzie 65 000 ludzi zginęło. Na szczeblach politycznych w Warszawie zapadła decyzja, że należy przystąpić do procesu tworzenia Muzeum w Stutthofie. Zlikwidowali. I wtedy muzeum zaczęli kombinować, nie? Zaczęto się skarżyć na to, że przyjeżdżają tu nawet goście z zagranicy, czyli z krajów bratnich, oficjalne delegacje, które chcą złożyć kwiaty, zwiedzić Stutthof i go zobaczyć, natomiast one zaczęły się skarżyć na szczeblu już tym wysokim tam, że rzeczywiście muzyka, śpiewy i tak dalej, czy w ogóle ogólny stan tego miejsca nie pozwala na odpowiednie potraktowanie tego pod kątem rzeczywiście wizerunkowym i międzynarodowym. Ja nie wiem, czy to ich nie raziło, tych, którzy przyjeżdżali. W 1961 roku, znowu na wiosnę, zapadła decyzja polityczna o tym, że przystąpi się do utworzenia Muzeum Stutthof w Stuttowie. I w 1962 oficjalnie 12 marca zapadła decyzja Wojewódzkiej Rady Narodowej o powołaniu Muzeum Stutthof. Odbędzie się ostatni turnus czasów MSW latem 1962 roku w budynku byłej komendantury. To były normalne, 2 tygodnie jakieś wczasy, następna wymiana. Po sierpniu 1962 roku ten budynek przejdzie na własność Muzeum Stutthof w Stuttowie. Teraz jak patrzę na to było okropne. To było, żeby na cmentarzu się bawić i to były dancingi na okrągło. Nie wiem, czy nawet w poniedziałki były. I te krematorium przecież to było, to jeszcze kurde nie ten to. To oni musieli wiedzieć, że tam coś... No jak? No jak nie wiedzieli?